Wróciłem z piekła. Balkony trzymają się na, umówmy się, czyli temperatura była 23 stopnie w tym miasteczku, w którym na przykład teraz jestem, a tam oparte na stoku dawało 30 stopni. To the mayor or to Nanny. Because that falls back into not in Italian but in English, in more easy speaking. I liked it when Nanny get up in the first bit. She's like, No i w końcu jestem. Godzina 19. Proszę bardzo. Piękna nowa Pandiora prosto z wypożyczalni. Na nogach od godziny 9. Dwie przesiadki, ale w końcu się udało. Nie obyło się bez drobnych problemów, potyczek, perturbacji po drodze. No ale opowiem Wam to jeszcze za chwilę. Teraz jadę dalej. Przede mną jeszcze 2 godziny drogi po wyspie. No a zobaczmy sobie samo auto. Panda żółta pszczółka i bagażnik. Udało się, karabinek dotarł, cały otagowany jakimiś ulotkami. Broń. No ale przynajmniej Lufthansa takie rzeczy przywozi bez problemu. Także jak chcecie za jedyne 330 zł w jedną stronę, możecie przewieźć swojego pneumatyka. Dobra, do zobaczenia. This train is Not stopping here. This train will bring you straight to the competition field. Jump in, hop in. The train is not stopping here. Witajcie w piątek. Pozostał jeden dzień do zawodów. Tak jak mówię, jest piątek. Dzisiaj pojadę się zarejestrować. Jak widzicie za mną, no pogoda jest taka na bluzę. Wiatr wieje. Wczoraj był większy wiatr. Miał niby dzisiaj ustąpić, ale jeszcze jest. Zobaczymy, co będzie dalej. No i co? Udało się przyjechać. Udało się przywieźć karabinek. Trochę było z tym jaj. Wylądowałem na lotnisku w Olbi.
No i poszedłem normalnie po odbiór bagażu, tam gdzie jeżdżą te platformy i gdzie odbiera się bagaże. Oczywiście wszyscy odebrali, mojego karabinka nie ma. No więc wcześniej jeszcze na lotnisku we Frankfurcie spotkałem strzelca po lufie Andrzeja, Andiego z Norwegii. No i on też nadał swój karabinek w Oslo, ja w Krakowie i jego tak samo nie przyleciał. No i teraz pytanie, co dalej? No to odbiór gabarytów, czyli większego bagażu ponadlimitowego. Wszystkie wózki, rowery z samolotu wyładowali. Karabinków oczywiście nie ma. Biuro Rzeczy Znalezionych. Pytamy, gdzie jest nasz bagaż. W biurze oczywiście nic nie wiedzą. Dzwonią, pytają. Już zaczynamy wypełniać formularze reklamacyjne do zgubionego bagażu. I nagle okazuje się, że ma go policja. Policja na lotnisku, zlokalizowana w zupełnie innym miejscu. Musieliśmy wyjść z odbioru bagaży, pójść specjalnie na policję. I teraz na policji jest taka sytuacja. Wam pokażę. To są moje dokumenty przywozowe, które, jako że nie mamy europejskiej karty broni, to tutaj były załatwiane we Włoszech na miejscu. A Andrzej ma europejską kartę broni. I tak, bardzo miła policjantka bierze od niego europejską kartę broni, która wygląda trochę jak paszport i pyta się mnie, czy ja mam coś takiego. Ja mówię, nie mam, ale mam to. I ona robi tak, bierze tą europejską kartę broni, moje dokumenty, moje pozwolenie na przewóz i pyta się do mnie, a ty masz jakieś pozwolenie na przewóz? Myślę sobie, nie wiem, w ukrytej kamerze jestem. Mówię, no to jest moje. No to odkłada i mówi do Andrzeja, ale ty masz jakieś pozwolenie na przewóz? Andrzej mówi, no przecież mamy europejską kartę broni. A macie coś z policji? Pytam się, z jakiej policji? No jak składaliście, oddawaliście do luku, nadawaliście bagaż, to czy wam policja coś dała? No nie, nic nam nie dała. Aha. Dobrze. To ty, Andy, masz jakieś papiery na karabinek? No przecież przed chwilą ci dałem. No i takie jaja. I mówi ta policjantka, zrobię sobie kopię tego. Zrobiła sobie kopię i oddaje mi kopię. Ja mówię, ale wolałbym oryginał. No i tak tutaj u nich jest. W końcu po jakiejś godzinie sprawdzania udało nam się opuścić lotnisko, wynająć samochód. Z samochodem też poszło bez problemu. Gość mówi, idź w prawo do końca, a lotnisko jest bardzo małe, porównywalne do, nie wiem, do Katowic, Pyrzowic. Wyjdzie z lotniska, idź w prawo, na samym końcu po lewej stronie stoi auto. Oczywiście poszedłem, auta żadnego nie ma. Wróciłem się z powrotem na lotnisko. Gość bardzo miły ze mną z obsługi samochodu wyszedł i poszliśmy. Za wypożyczalnię jedną, drugą, trzecią, piątą, w ogóle w zupełnie innym miejscu, ale udało się odebrać samochód. Także śmiesznie było na lotnisku, ale w końcu się udało. Tak jak mówię, dzisiaj jest piątek, miasteczko Cabras. Bardzo przyjemnie, cicho, spokój, nikogo nie ma, nikt cię nie zaczepia, nikt ci nie sprzedaje okularów za dolara, nikt cię nie nagabuje do żadnych restauracji, można pospacerować, można się wychillować, także bardzo fajnie. Plan na dzisiaj jest taki, żeby pojechać, to pojedziecie ze mną na miejsce zawodów, tam się zarejestruję, nabiję sobie karabinek, strzelę sobie na zerze parę razy i to będzie tyle na dzisiaj. Od jutro zaczynają się zawody, jutro będzie pierwszy dzień zawodów, także jutro będzie relacja też z tego. No i co? Jak słyszycie, wiatr wieje, niestety mikrofonu zapomniałem zabrać. Muszę używać tego, co jest w kamerze, ale mam nadzieję, że nie będzie ten dźwięk jakiś strasznie zły. I co? Bardzo dobrą kawę tutaj mają, pyszne jedzenie, ceny umiarkowane, można powiedzieć tak jak w Krakowie. Pizza od 7 do 9 euro, dla mnie super.
Aha, i piwo mają za 3 euro w knajpie, także też dobra cena. Tak sobie siedzę, piję kawę. Jednej rzeczy nie przewidziałem, gdy dużo wcześniej, w styczniu, bukowałem sobie nocleg. Wybrałem miejsce oddalone o tak 30 minut samochodem od miejsca zawodów. Wiem, że Czesi są dosłownie chyba 10 minut, miasteczko obok. Ja wolałem tutaj, bo tutaj jest zatoka, jest bliżej do morza, zawsze gdzieś tam na plażę można skoczyć, coś zobaczyć. Natomiast nie przewidziałem w momencie rejestrowania, że rozkopią autostradę. I teraz efekt jest taki, że wracając z zawodów mam 30 minut drogi jazdy, ale stąd jadąc na zawody mam 45, bo muszę używać objazdu. No niestety nic na to nie poradzę. I jeszcze taki dzisiaj jest sprawa. Poprosiłem chłopaków z Czech, a dokładnie Karyla, dzięki Karyl, żeby mi zabrał śrut, bo Lufthansa miała problem, że według nich śrut to jest amunicja i nie może być przewożona razem z karabinkiem, który nie jest bronią palną, ale stwierdziłem, że dobra, jak oni robią takie problemy, to poproszę Karyla, żeby wziął dla mnie śrut. No i wziął śrut, muszę go dzisiaj odebrać. Oni chyba będą wcześniej, około 11-12 tam na miejscu zawodów, żeby się zarejestrować. Ja pojadę trochę później, rejestracja jest do godziny chyba 19. Planuję tak koło 5 tam podjechać, zarejestrować się, chwilę postrzelać na zerze, to tam długo nie będę. I przede wszystkim odebrać śrut. Jeszcze jedna rzecz, której nie mam, to nie mam maty, ale mam nadzieję, że będę z kimś w grupie, kto będzie miał matę. No już maty nie chciałem targać samolotem. No i co? No i to chyba tyle. Kończę kawę. Jadę zobaczyć stolicę. To godzina drogi stąd. Także widzimy się później. Z każdej alejki tu coś wyjeżdża. Zero range. Let's do that. Jestem na miejscu, tu gdzie jutro będą odbywać się zawody. Byłem na zero i pokażę wam, co się stało. Nie do wiary po prostu. A, w ogóle dostałem koszulkę. Fajna. Teraz patrzcie na to. W ogóle żadna śrubka nie jest dokręcona. Nie mam pojęcia, jak to jest możliwe. Zaraz będę to musiał sobie dokręcić. Ale jeszcze dzień wcześniej strzelałem przed wylotem. Wszystko było na maksa sprawdzone, wszystkie śrubki dokręcone. Nagle 4 są poluzowane. Jak to się stało w transporcie? Nie mam pojęcia. Dobra, idę sobie załatwić jakieś imbusy i do jutra.
Myślę, że już dzisiaj nic nie będę nagrywał. Zero zrobione, jest dosyć daleko. Sorry, trochę się zmachałem wracając pod górę. Ale jutro pewnie będę musiał znowu tam iść. W sumie może jeden klik góra-dół, lewo-prawo, nic nie dotykam oczywiście. Zobaczymy jaka będzie temperatura. Ustawiony jest na karabinek, jak się ostatnio nagrzał, do 30 stopni. Teraz pokazuje ledwo 20, no ale już jest popołudnie, już jest 19. Zobaczymy jakie jutro będą warunki, zdecyduję później. Dobra, do następnego. The flies must be stored in the case or carried with the muzzle pointing down at all times when not used. This also applies to reflies carried on sling. Do not cook the refly until you are ready to shot. No firearms shall be cooked or loaded between lanes. Multi-shot refly shall have the magazine removed and be in a visible safe condition. Each member of the group shall ensure that their activities and those and their shooting partner are carried out safely. Never rest the muzzle on the rifle on your foot. When standing up or down from a prone position, always pay attention to where the muzzle on the rifle is pointing. It must always be pointing down or toward at the target. If it is difficult to stand up or slowly or down safely, ask to your shooting partner to assist you in ending or removing reflex. All children under the age of 18 in this country must be under the direct supervision of their parents' guardians during the day. Live animals are not allowed on the champion fields. In a case of dispute, the chief marshal might be summoned once the decision is final. E quindi com'è? A culo, vento, culo. Adesso c'è solo da cronometro. Ti do più pescare, sa, sotto il caglione, sul ghiaccio. Aspetta che devo caricare. Aspetta, stiamo caricando. White 17. Powodzenia. No, mi stavamo chiedendo com'era. Tu hai caricato? No. Io devo andare alla ragazzi, Ma questura la come sempre signori, io non acqui e modestamente lo so. Okay guys, we are starting competition. I got the track number 23 together with my friend from Hungary. Hey, what's up? And yeah, we've been climbing a bit. It's a high mountain here. Right now we are in the forest, but we will change definitely to something else sooner or later. And we are waiting 5 minutes for the competition to start. Okay, so see you around. Not you. You can shoot a little bit farther. Yes, sorry. No. Session. We use your map? Is this okay? Oops. Yes, it's good. Open my open. I'll just fire one off. Yeah. I'll put a pellet in the fire off. Good stuff. I think it easily. First time. First target.
Technika one. Down. Not easy. Easy, not easy. Yeah. I mean, I could do it, but I prefer it to you. No, that's right. That's okay. Thank you very much. Nope. You're right. It's to the right. The target is not like this, Yes, but yes, it's like yes. this. To the right. Yeah, yeah. Our targets. Oh, not this way. Kuri. Oh.
So easy. I know Polish language. Kurwa figurka. Super. How to get up? Co to była lat, to nam lat. Don't shot me. Right now it won't be It's just kneeling unsupported and kneeling standing. It was already kneeling unsupported, so it might No, it was kneeling supported. So he doesn't have a tree. It's made, but people who've gone through already have shot it supported. So the only fair thing to do is to cancel the target. It's the only fair thing to do now. Because other people who shot this Podparcie czy nie podparcie? Właśnie było podparte, ale się drzewo złamało. You were the first people to shoot it. I didn't understand that. Okay. I guess we've had one supported kneeler already, I suppose. I haven't shot it yet. No, nie najlepiej, bo mam There's a red zwykłe buty. supported Tam jest kneeler takie stanowisko, zaraz next będziesz to miał. the supported standard that we've done. Ja zjeżdżam chwilą w dół, jak strzelałem z Wielkiego. To jest dramat. No, musisz się jeszcze przytrzymywać, nie? No czekam na stanowisko. A bo się doczekali. Just gonna fire the gun off. Będzie szekę na mnie. I think I hit the plate on that. One. One? 0. Gone? Oh, I thought you said you hit the plate. Was that you calling me a 0? No, you said I hit the plate on that, and I Yeah, went, I did you hit at the 1, plate. and I went, no. Mustard plate. I thought you was reverting back to UK rules. Oh, for God's sake. Just wait till you get this one, Dopper. Oh, good. Not? Were we disturbing you? No.
Nice. You are the champion. Yeah. Bravo. Nicely done. I don't understand. I shoot every standing, every kneeling. But it's easily. That's one point missing on you. Ah! Unbelievable. I don't see the hit zone. Okay. Can you try to pull up? Okay. Funny. I think it's okay now. No? No. It was to the left. Left. You hold the wind? You hold? No. No? I thought there is no wind. I shoot and it was like to the left. Nice.
like this, like from such high rifle, so Yes, high. yes. Necessary, I think. Wróciłem z piekła. Czas odpocząć po ciężkim dniu. Co ciekawe, nie wiem czy to będzie widać, tutejsze piwo i czuso, nie wiem jak się nazywa, należy do Heinekena. No to tyle. Dzień drugi rywalizacji Mistrzostw Świata na przepięknej wyspie Sardynii. Dlaczego idę sobie przez piękne miasteczko nadmorskie? No właśnie. Zacznę może od tego, że wczoraj zawody odbywały się w przepięknej dolinie malowniczej. Mnóstwo winnic, mnóstwo wyrobów lokalnych, sera. Naprawdę wspaniałe rzeczy. Zawody, cały tor ułożony był na takim stoku, czyli generalnie zaczynasz od 20 minut wspinaczki do góry. Sam stok, luźne kamienie, doły, tak jakby ktoś chodził z detektorem i na tym stoku rozmieszczony tor, 40 stanowisk, no i fajnie. Strzelanie, góra-dół, chodzenie pomiędzy stanowiskami, często głową w dół, często trzeba było trzymać się palika, żeby się nie ześlizgnąć. Kilka stanowisk, jedno obok drugiego, ułożone do góry. Dosyć trudne fizycznie warunki do uprawiania strzelectwa terenowego. I nie zrozumcie mnie źle, nie mówię tutaj tego z jakąś pretensją, nie, absolutnie. Organizator tak sobie to wymyślił, tak sobie to zaprojektował. Gdzie by tu iść? A może pójdę dalej. Na samym stoku, w ogóle w całej tej okolicy, temperatura wynosiła 30 stopni, więc tutaj fajnie, tutaj duży plus do organizatorów, była dostępna woda. Ten stok południowo nastawiony bardzo się nagrzał, gdzie normalna temperatura, tak jak na przykład w tej wiosce, w której jestem, w tym miasteczku w zasadzie, to nie jest wioska, wynosiła 23 stopnie, czyli było bardzo gorąco. No i tak jak mówię, nachylenie stoku bardzo duże, trudne warunki fizyczne. Tor sam w sobie nie był jakiś mega skomplikowany. Oczywiście zajęcie poprawnej pozycji, przyjęcie poprawnej pozycji do strzału wymagało nie lada wysiłku. Natomiast same cele, same figurki rozmieszczone były tak, że nie miałem problemu za bardzo z domierzaniem. Tutaj jeszcze dochodzi sprawa z karabinkiem, który w trakcie lotu został uszkodzony w jakiś sposób. Mam wrażenie, że zero też zostało, że się zmieniło, nie wiem czy przy wyjmowaniu, czy w jakichś innych okolicznościach, ponieważ wszystkie krótkie dystanse, takie do 30, tam bodajże 5 metra trafiałem bez problemu, a od tego 35 do 42 robił się już problem. Nie wiem do końca, czy to była wina wiatru, czy to był problem z wiatrem, czy właśnie ze sprzętem. Oczywiście byłem na zero, no ale w tej dolinie też wiatr wiał raz z lewej, raz z prawej. No i założyłem sobie, że jak mi ściąga na lewo tamte 1,5 dota, no to jest wszystko ok, bo takie są warunki. No mam na dzień dzisiejszy wątpliwości, czy tak było. No ale w każdym razie, dlaczego się nie pojawiłem, pewnie zapytacie. Co się takiego wydarzyło? Mała podpowiedź. To są moje sneakersy, w których przyjechałem. Dzisiaj o 7 rano, wstając, pijąc kawę, przygotowując się do wyjazdu na drugi dzień zawodów Mistrzostw Świata,
podjąłem decyzję, że jednak nie będę kontynuował. O poranku padał deszcz, było mokro. Zresztą prognozy na ten dzień przewidywały dalsze opady i to się w jakiejś części sprawdziło. Przynajmniej tutaj w tym miasteczku, gdzie byłem, albo w miejscach, gdzie spędziłem ten czas dzisiejszy. Nie wiem, jak było w dolinie tam, gdzie były zawody. To może jak ktoś był z chłopaków i ogląda moją relację, to może dać znać, czy padał tam deszcz w końcu. Jeśli warunki są takie, że padał deszcz w nocy i teraz będzie jeszcze w ciągu dnia padało, zrobi się najzwyczajniej w świecie ślisko. No więc względy bezpieczeństwa nie chcę kontynuować strzelania, nie mając odpowiedniego obuwia. I tak naprawdę to nie jest kwestia wyniku i problemów fizycznych. Oczywiście zakwasy mam jak cholera, ale serio, no wczoraj ślizgałem się, nogami się w bucie przesuwa. To nie jest obuwie do strzelectwa terenowego. Moja wina, absolutnie nie mam tutaj pretensji do organizatora. No i szczerze mówiąc, nawet przez myśl mi nie przyszło, żeby zabierać odpowiednie obuwie dostosowane do warunków górskich. Szczególnie, że nie sądziłem, że to w takim miejscu będzie zorganizowane. No i jeszcze dochodzi do tego limit bagażu, który no tutaj karabinek bardzo mi utrudnił podróż, no ale w końcu się udało, przynajmniej w jedną stronę. Także tak to wygląda. No i gratulacje dla zwycięzców. Ja się bawiłem równie dobrze, postrzelałem sobie w jeden dzień, wystarczy. Nie mam żadnego problemu z tym. Dalej zwiedziłem dużo ciekawych rzeczy. Wyspa jest przepiękna. I co? Do następnego. Na razie.